Kolejna grupa ćwiczeń nazywa się moca bu. Są to ćwiczenia krok. Moca, tarcie dosłownie, bu, kroki. Tarcie, czyli opór. Zatem zasada ćwiczenia jest taka jak przy ćwiczeniach szyli, gdy myślimy o pokonywaniu oporu, a więc uświadamiamy sobie tą siłę, którą byśmy ten opór pokonywali, gdyby ten opór tam faktycznie był. Na podobnej zasadzie właśnie wykonamy teraz ćwiczenia kroków. Możemy stanąć w pozycji z piętami złączonymi, stopy lekko rozchylone, uginamy kolana i jedną stopę uniesiemy nad podłoże. Zaczniemy od ćwiczenia w miejscu, czyli cały czas stoimy na jednej ugiętej nodze. Oczywiście równocześnie starając się zachować relaks, nie napinać jej nadmiernie. Ruch, który będziemy wykonywali, polega na wysunięciu tej stopy do przodu. Noga się prostuje, ale nie do końca, pewne ugięcie zostaje zachowane. Następnie w stawie biodrowym następuje tutaj odwiedzenie całej nogi na zewnątrz, po czym przeniesienie do tyłu. Pamiętamy, że ta noga jest ugięta, nie prostujemy jej. Po czym dociągnięcie. I znów podczas dociągania nie prostujemy tej nogi, pozostajemy cały czas na takiej pozycji półsiedzącej. Oczywiście, gdy w trakcie ćwiczenia noga nam się zmęczy, po prostu zmieniamy stronę, wykonujemy ten ruch drugą nogą do przodu, odwiedzenie, do tyłu, przyciągnięcie. Robimy to bardzo powoli, bardzo uważnie, tak jak w poprzednich ćwiczeniach typu szyli. I również robimy to z odczuciem pokonywania pewnego oporu. Jak gdyby znajdujemy się w wodzie, nasze nogi w wodzie, w błocie, w mule, w czymś gęstym, co stawia opór. Staramy się poczuć ten opór, poczuć tą siłę, równocześnie dbając o to, żeby zachować relaks, poczucie wygody, nie spinać się. Zatem gdy stopę wysuwamy do przodu, z przodu czujemy opór. Odwodzimy w bok, z boku czujemy opór. Przemieszczamy do tyłu, z tyłu czujemy opór. Dociągamy od wewnątrz, czujemy opór. I powtarzamy to ileś razy, jak mówiłem, gdy noga się zmęczy podporowa, dokonujemy zmiany, robimy to w drugą stronę. Jeżeli chodzi o ciało, to wymogi są takie jak w ćwiczeniach podstawowych pozycyjnych, a więc ciało naturalnie wyprostowane, głowa wyprostowana, jakby coś podtrzymywała, stopa oparta o podłoże, biodra jakby opadały, pośladki jakbyśmy przysiadali na krawędzi stołu na przykład. Zachowujemy pozycję wyprostowaną, jednocześnie zrelaksowaną w takim stopniu, jakim to jest możliwe i ma sens dla zachowania pozycji. Jeżeli chodzi o ręce, zwykle w tym ćwiczeniu ich pozycja będzie taka: barki rozluźnione, łokcie lekko ugięte, dłonie skierowane ku podłożu, znajdują się nieco niżej niż łokcie, palce skierowane na zewnątrz. Można sobie tutaj wyobrazić, że jeżeli nasze nogi są w tej wodzie, na tej wodzie unoszą się deski albo piłki, a na tych piłkach kładziemy nasze dłonie, podtrzymywane przez te piłki, rozluźnione. Podtrzymujemy się tam, czyli tak jakbyśmy podtrzymywali się czegoś, co ułatwia nam utrzymanie równowagi. Tworzy się takie poczucie jakiegoś połączenia naszego ciała z zewnętrznym otoczeniem, chociaż tam faktycznie niczego nie dotykamy. Ale nasze ciało inaczej reaguje
równowagę dzięki zastosowaniu takiego wyobrażenia łatwiej jest utrzymać. Bardzo powoli, bardzo uważnie. W każdym momencie czujemy, że ta noga działa pewną siłą, pokonuje pewien opór, przy czym staramy się zachować relaks. Możemy sobie jeszcze tutaj wyobrazić, że na podłożu znajduje się mała kulka, a w podeszwie naszego buta półkoliste wgłębienie. I my po podłożu tą kulkę toczymy. Tylko że my na podłoże nie patrzymy. Patrzymy prosto przed siebie, więc nie wiemy, jakie jest to podłoże. Czy ono jest równe, czy nie. Tam mogą być jakieś wgłębienia, tam mogą być jakieś występy, więc ta kulka może nieco opaść, może się nieco unieść, a my w tym momencie nie możemy ani stracić z nią kontaktu, ani mocniej jej naciskać. Jeżeli ona się unosi na jakimś wzgórku, to nasza stopa też powinna się unieść. Więc cały czas musimy zachować ogromną czujność, skupienie, gotowość do zareagowania. Do tych sytuacji nie musi w ogóle dochodzić, ale my nie wiemy. Cały czas jest stan niepewności, stan czujności. W każdym momencie nie wiem, co się zdarza. Więc robię to bardzo uważnie, bardzo czujnie. Nie, po prostu robię ruch, ślizgam się jak gdyby uwagą ponad tym ruchem, myślę o czymś innym, ale całkowicie zaangażowany jestem w czucie tego, co robię, zachowując tutaj pewną czujność, skupioną uwagę, ale nie skupiona na zasadzie, a wysilę się, wytężę, skupię uwagę, a wytężona, skupiona uwaga w stanie relaksu. Jeżeli po pewnym czasie wykonywania ćwiczenia z ramionami w takiej pozycji ramiona nam się zmęczą, barki, zwykle dla początkujących tutaj barki stanowią pewien problem, ponieważ są zwykle przesadnie uniesione, spięte, więc bardzo szybko zaczynają boleć, męczyć się. Można wówczas odpocząć, umieścić ręce w pozycji odpoczynkowej, a nogi w dalszym ciągu na przykład kontynuują ćwiczenie, jeżeli jesteśmy w stanie, nie jesteśmy tutaj zbyt zmęczeni, jeżeli chodzi o nogi. Czy zmęczyła się noga, zmieniam stronę, kontynuuję ćwiczenie. Ręce odpoczęły, wracają do tej pozycji. Zaczęliśmy od ruchu nogi, ale jest to pewne tylko uproszczenie, wprowadzenie. Tak naprawdę powinniśmy zająć się nie samą nogą, a całością ciała. Czyli gdy ta noga się porusza, tak naprawdę tutaj porusza się całe ciało. Gdy wysuwam nogę do przodu, to całym ciałem napieram lekko do przodu, czując, że działa tutaj siła, że pokonuje pewien opór. Gdy odwodzę stopę w bok, w dalszym ciągu napieram ciałem do przodu. Wtedy, gdy stopę, nogę przemieszczam do tyłu, czuję tutaj z tyłu opór, całym ciałem napieram do tyłu. Gdy nogę dociągam, już się zaczyna napieranie do przodu, ale maleńkie. Maleńkie napieranie do przodu przy przyciąganiu nogi, druga część przy wysuwaniu do przodu, jeszcze jedna przy odwodzeniu, a tylko wtedy, gdy nogę przemieszczam do tyłu, wówczas ciało napiera do tyłu, a więc do przodu, tutaj, a tylko z tym ruchem do tyłu. Czyli gdy tutaj tą nogą pokonuję opór, coś pcham, to nie jest po prostu sama noga, a ciało nie działa, ale całe ciało jest tutaj zaangażowane, wykorzystujemy tutaj nogę podporową.